Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich na kolejnym odcinku o pomidorach. Bardzo się cieszę, że ta seria się tak podoba. Nawet teraz pisaliście do mnie, kiedy następne odcinki, pytaliście, czy jeszcze będą, także bardzo się cieszę, że jest teraz zainteresowanie. No myślę, że to jest właśnie super okres, ponieważ już pomału planujemy jakieś tam wysiewy w tym sezonie przyszłym, znaczy już teraz w trwającym sezonie. No i jakieś już nasionka tam kupujemy, szukamy ciekawych odmian, więc myślę, że się te filmy teraz wpasują. Dzisiaj Wam przedstawię mojego ulubieńca z zeszłego roku. Jest to pomidor Pink King. Wiem, że też ta odmiana istnieje pod nazwą VP1. U mnie akurat właśnie na opakowaniu były obydwie te nazwy, Pink King i VP1. Powiem Wam, że nie bez powodu ten pomidor jest nazywany królem malinówek. Wyczytałam, że jest to najlepsza z odmian pomidora malinowego z hodowli Argenta Seeds. No i troszeczkę się z tym zgadzam, bo może nie mam za dużego porównania, ale naprawdę bardzo mi się ten pomidor spodobał. Z wyglądu i nawet troszkę w smaku jest bardzo zbliżony do tej odmiany Krym, którą już Wam wcześniej przedstawiałam, z tym, że jednak się różni, bo się tak przyjrzałam też tym owocom i zaraz Wam opowiem o różnicach. Pomidor Pink King jest takim pomidorem o silnym wzroście, o silnym wigorze. Jego krzak u mnie w szklarni sięgnął prawie że dachu. W gruncie jak zwykle był trochę mniejszy, ale jest to pomidor taki niekończący się, można powiedzieć. W przeciwieństwie do pomidora Krym, który się okazał krzakiem samokończącym. No i tym przede wszystkim właśnie się różniły, że Krym był samokończący, a Pink King miał niekończący się wzrost tak naprawdę. Bardzo podobne owoce były i w wyglądzie, i w smaku. Co prawda Pink King mi troszeczkę, jak była tam okres suszy i później spadły deszcze, to troszeczkę mi pękał, tam w szklarni zwłaszcza, skórka pomidora mi pękała. Odmiana ta bardzo ładnie zawiązywała owoce, nie miała tendencji do zniekształceń. Prawie wszystkie owoce były, wiecie, takie wzorowe w kształcie, bardzo zbliżonego rozmiaru, bardzo dobrze zawiązywały grona kwiatowe, no i nie miał tendencji do takich właśnie kocich pyszczków, to się mówi chyba, że takie, wiecie, zniekształcone, jak staśmione są owoce. Tutaj Wam w filmie pokażę z dwóch okresów krzak. Pierwszy bodajże będzie z sierpnia, drugi z września. Drugie ujęcie to już takie bardziej dojrzałe będą te owoce. Więc zapraszam Was do sierpniowej szklarni. Pink King. Dosyć wysoki u mnie urósł. Przerósł mnie. No ale tak mówię, że u mnie w szklarni wszystkie pomidory idą do góry. Bardzo ładnie zawiązał grona. Taka malinówka. Tutaj ma takie 4 dorodne owoce, zwłaszcza ten. Później tutaj drugie pięterko też całkiem nieźle, zobaczcie. Tu też taki już różowiutki. Góra już gorzej. Ale mówię, to już przyszły wtedy upały i myślę, że też pyłek nie był taki wydajny do zapylania. Ale zobaczymy, czy jest smaczny, wygląda ładnie. Pierwszy raz go mam. Pink King. Pink King. Zobaczcie, jak ładnie dojrzewa. No i tutaj już ujęcie troszeczkę późniejsze, z września. I jak widać, owoce pięknie dojrzały, ale niektóre popękały, tak jak wspominałam. Super. Bardzo ładnie zawiązał owoce. Miałam też jeden krzaczek w gruncie, tak dla porównania. No i teraz zapraszam, zobaczcie. Pink King w gruncie. Krzaczek niski,
Jak widzicie, jeszcze daleko mu do końca tyczki. No i tak obrodził, tak średnio bym powiedziała. Jest troszkę tutaj, chociaż nie, tam z tyłu jeszcze. Ładnie nawiązał grona. No to nieźle, tylko się schowały. No i pierwsze grono, bardzo ładny ma kolor, taki malinowy, taki różowy. No i zobaczymy, będziemy próbować, go mam pierwszy raz, ale to utnę. Bo jestem ciekawa, czy mi się spodoba. No dosyć odporny bym powiedziała, nie ma jakichś zmian naprawdę w porównaniu z innymi. Już takie, wiecie, listki się zrobiły trochę bladozielone. Tutaj jakaś tylko zmiana jest, ale tak naprawdę to niczego sobie pomidorek. No zobaczymy, jaki będzie w smaku. Pink King. W takim razie zapraszam teraz na degustację. 81 Pink King. No jestem go bardzo ciekawa, mam go pierwszy raz. Dosyć duży owoc, troszeczkę pękł, bo były po suszach ulewy, ale przepiękny ma kolor malinowy. Zaraz go przekroimy. Myślę, że go tak w poprzek przekroję. O, jaki piękny. To jest, słuchajcie, taki typowy bewsztyk, ale bardzo mi się podoba, że jest tak dużo tego miąższu, że właśnie mniej komór nasiennych, a miąższu dużo. Jeszcze go tak przekroję i też patrzcie, jaka malutka pięteczka, nie ma takiego, wiecie, przerostu w środek pomidora. Maluteńka ta pięteczka, tutaj tylko taki twardy momencik, a cały pomidor jest soczysty i mięsisty. Zaraz go spróbuję. Jaki on jest pyszny. Bardzo dobry pomidor, powiem wam. Taki właśnie słodko-kwaśny, ale taki zdecydowany smak. Przepyszny. No jestem zachwycona tym pomidorem. Mam go pierwszy raz. Nie będę pobierać nasion, ponieważ on był taki, wiecie, z torebki kupiony. I jeszcze mam, to nawet nie wiem, czy nie był F1, ale bardzo pyszny jest pomidor. No na pewno go powtórzę w przyszłym roku. Polecam. Pink King. No już chyba po tej degustacji to nie macie wątpliwości, czy warto tego pomidora uprawiać. Ja bardzo wam go polecam, bo ogólnie właśnie jest taki niekłopotliwy, bardzo ładnie wygląda, bardzo obficie owocuje, nie choruje. Owoce ma ujednolicone, o pięknej takiej malinowej barwie, wspaniałym smaku. Nadaje się do kanapek, na przetwory, do czegokolwiek. Bardzo smaczny pomidor i bardzo warty polecenia. Ja na dole wam dam linki oczywiście, gdzie można go kupić, ale on jest naprawdę ogólnie dostępny, także tym bardziej zachęcam was do uprawy. No i jak zwykle zachęcam do zajrzenia na całą playlistę, gdzie właśnie mam w ten sposób omówione inne odmiany. Będzie też tych odmian przybywać jeszcze w najbliższym czasie, także zachęcam tutaj do subskrybowania kanału, żeby nie ominąć żadnych nowych odcinków. Dziękuję wam za obejrzenie, za poświęcony czas. Również dziękuję za liczne, przemiłe komentarze. I co? Do zobaczenia, do następnego odcinka, do usłyszenia. Pa, pa!